Dzień dobry, witam wszystkich. Zachęcona ostatnimi waszymi komentarzami o tym, żeby nagrać jednak filmy o odmianach, których niekoniecznie łatwo można nasiona dostać. Ja na przykład nie znalazłam, gdzie można kupić nasiona tego pomidora, którego właśnie wam przedstawię. Jak wspominałam w ostatnim odcinku, dostałam go w prezencie i miał nazwę Bułgarskie serce. Tutaj wam napiszę, w jakiej formie dokładnie ta nazwa była napisana na woreczku. Może gdzieś wam się uda znaleźć na jakichś zagranicznych stronach, może jakieś wymianki nasion, wiecie, grupy są takie na Facebooku, gdzie można wymieniać się nasionami, także słuchajcie, polecam. Dzisiaj postaram się wam tak w skrócie powiedzieć, jakie moje wrażenia były z uprawy tego pomidora, no i przede wszystkim smak. Słuchajcie, ja właśnie dlatego wam go polecam, ponieważ to był, no nie wiem, chyba najsmaczniejszy pomidor, według mnie oczywiście, jaki w poprzednim sezonie mogłam próbować. Miałam go pierwszy raz, posadziłam krzak w gruncie i w szklarni i powiem wam, że przekopałam internet i właśnie nawet nie znalazłam za wiele informacji na jego temat, ale to, co znalazłam zazwyczaj na rosyjskich stronach, to potwierdza, że ma delikatne liście, że jest raczej do szklarni, jest pomidorem wysokim, takim średnio późnym bym powiedziała. Jego owoce są bardzo duże, mięsiste, bewsztykowe, smak ich jest słodki, no i kształtem nie zawsze właśnie przypominają serce. To też się potwierdziło, że po prostu niektóre owoce tylko bardziej są takie zbliżone do kształtu serca, reszta to takie, wiecie, spłaszczone, zwykłe pomidory. Jest krzewem wysoko rosnącym, więc w szklarni radziłabym go posadzić po środku, żeby miał taki, wiecie, swobodne miejsce do rozrastania się. W gruncie u mnie on gorzej owocował, ale też się udał, też nie powiem. I miał mniej owoców, troszkę później dojrzewał. Tutaj wam dam filmy właśnie z uprawy w gruncie i w szklarni. Proszę się nie zrażać wyglądem krzaka, ponieważ no, ma takie dosyć liście delikatne, bym powiedziała. Obydwa te filmy były kręcone już we wrześniu, a na pomidory w gruncie we wrześniu to naprawdę on bardzo ładnie wyglądał. W szklarni szybko niedobory zaczął wykazywać, bo myślę, że to nie była jakaś choroba na tych liściach, które tam zobaczycie, tylko bardziej właśnie niedobory, bo on tak szybko zaczęły mu te liście tak jaśnieć, tak żółknąć, wiecie. No i nie dziwię się, ponieważ to jest właśnie pomidor takich o wielkich owocach, bardzo słodki, więc ja myślę, że te owoce bardzo dużo potrzebują odżywiania, no ale powiem wam, że naprawdę warto. Nie przedłużając już, zapraszam teraz na filmy, a później na degustację. Bułgarskie serce, krzak, przerostyczkę, ale taki krzaczek lichy, owoce takie sobie. Jeszcze mam go w szklarni, to zobaczymy. No, nie jestem w gruncie zadowolona z niego. No ale nic, zbierzemy i zobaczymy. Taki nie choruje, ale też te liście takie, może tutaj jakieś niedokarmione, był też teraz zimne noce i już takie fioletowe listki mu się zrobiły. No widać, że jednak no, bułgarskie serce, czyli ciepłolubny. To może raczej do szklarni. Zobaczymy teraz w szklarni, jaki on będzie. Owoce ładne, duże. Troszkę może w kształcie serca są. No jestem ciekawa, jak będzie w szklarni wyglądał. Bułgarskie serce w szklarni. Doszły już do sufitu, ale zobaczcie, tutaj owoce są zupełnie inne. Burza jest, także będą nam tu grzmiały grzmoty. Nie ma kształtu serca, mimo że nazywa się bułgarskie serce. Zobaczcie, jakie ogromne te owoce. Gigantyczne, no ale właśnie w szklarni on pięknie rośnie, chociaż
Jest chorowity. Takie ma, widzicie, zmiany tutaj. To chyba pousuwam. Trochę to niedobory, trochę nie wiem, jakieś takie już plamki pleśniowe. Tutaj na przykład to nie wygląda ciekawie. Tam jeszcze coś zawiązał, może jeszcze to dojrzeje, może nie, no ale tutaj słuchajcie, te owoce to są przepiękne. Bułgarskie serce. Dobra, będę zrywać je, żeby do domu przed burzą zdążyć. No ale przepiękne te owoce są. Czyli to jest typowy do szklarni, bym powiedziała. Bo w gruncie on tak sobie rośnie. No nic, zbieram, bo już zaczyna padać i próbujemy. No a teraz najważniejsza chyba część tego filmu, degustacja. Zapraszam. To jest pomidor 92, bułgarskie serce. Przepiękny pomidor, zobaczcie jaki ogromny. I wyrównane ma te owoce dosyć. Już tu leżał dobrych kilka dni w domu, więc jakoś tak do przechowywania widzę w miarę jest. No ogonki już uschnięte, jak widać. No i zobaczymy. Kolor taki pomidorowy, bym powiedziała, chociaż taki ciemniejszy, nie taki jasny, jaskrawy. No pewnie to jest bewsztyk. Zaraz go przekroję, zobaczymy. Może te odłożę. No ja byłam zachwycona jego plennością, jego owocowaniem. Ale super. Zobaczcie, jaki piękny bewsztyk. Jaki soczysty. W środku bardzo dużo tego miąższu jest. Co mi się mega podoba. Tutaj takie przebarwienia, żyłki. On nie ma kształtu u mnie przynajmniej serca. Taki jest zwykły pomidorowy kształt. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to jest dobra odmiana, bo ja mam pierwszy raz. O, może ten troszkę wybliżony, ale nieważne. Teraz go przekroję w poprzek. Nie, wzdłuż to chyba jest, bo poprzek to tam był. O, zobaczcie, super. Nie ma piętki prawie, malutka taka, nie jest przerośnięta. Tutaj jest ta pięteczka. No, musi być jakaś taka, żeby trzymała ten owoc, więc troszkę tej piętki musi być jednak, bo owoc jest ciężki. Ale tutaj zobaczcie, ile tego miąższu. No, przecudny pomidor. No i teraz spróbujemy. Znaczy ja spróbuję, ale postaram się jakoś ten smak Wam opowiedzieć. Ale smak jest super, powiem Wam. Przepyszny jest. Jest taki zrównoważony, ale tak po chwili kwasowość idzie, ale taką bardzo przyjemną. I zobaczcie, na przykład sobie można taki bewsztyk na kanapkę ukroić. No troszkę tu wypływa, ale w miarę zwarty. Trzyma się ten plaster. Spróbujemy drugiego, może różni się. Ale obłędny. W pierwszej chwili taki słodki, a potem troszeczkę taki... No kwas jest, wiecie, zawsze większy w tym soku, w tej galaretce, bo miąższ jest zawsze słodszy w pomidorach, tak mam wrażenie. Ale jest przepyszny, powiem Wam, bardzo polecam Wam tego pomidora. Taki soczysty, aromatyczny. Nie jest mdły, nie jest też ostry. Przepyszny pomidor, naprawdę polecam, super. Na pewno już będzie u mnie na stałe w uprawie. No, bardzo mi się podoba. Uwielbiam bewsztyki. No i ten będzie właśnie też moim ulubieńcem, widzę. Syreny wyją. Skórka dobrze schodzi. Sam miąższ.
Bardzo Wam polecam, musicie sobie spróbować tego pomidora. No powiem Wam, że przy montażu tego filmu naprawdę miałam ślinotok, pewnie nie jeden z Was również, czy nie jedna. No naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam ze względu na smak. To jest taki słodko-kwaśny, bardzo taki w strukturze masłowy, taki no kremowy wręcz ten pomidor jest. I myślę, że to jest pomidor doskonały do bezpośredniego spożycia, ale też na soki, właśnie z powodu tego smaku i gęstego miąższu. Ma dosyć mało pestek, jak widzieliście. Wspaniale również odchodzi od niego skórka, więc polecam go osobom, które muszą właśnie na te rzeczy uważać, na skórki i pestki w pomidorach. To jest gatunek idealny. Myślę też, że ponieważ to jest pomidor bułgarski, tak jak mówiłam, to lubi jednak ciepełko i lepiej będzie rósł w szklarniach. I jeśli Wam się uda tylko dostać nasiona tego pomidora, to serdecznie Wam go polecam. No jest to bardzo, bardzo smaczny pomidor. Oczywiście dołączam tego pomidora do mojej playlisty. Zachęcam Was do zajrzenia tam. Link zostawię w opisie filmu. Również mi piszecie, że ta playlista Wam się podoba, że jest taka poukładana. No to cieszę się bardzo. W każdej chwili można sobie właśnie zajrzeć, kiedy będziemy wybierać nowe odmiany. Na dzisiaj to już kończę, kochani. Życzę wszystkiego dobrego. I mimo, że ostatnio w wielu rejonach Polski spadło dosyć dużo śniegu, to wiosna jest coraz bliżej. Nawet już dnia tak zaczyna przybywać w sposób widoczny, co zapewne Was i mnie cieszy. Do zobaczenia, kochani. Do następnego odcinka. Pa, pa!